Witam. Cześć. Cześć. Tak, znowu mamy ten dzień w roku, gdzie są walentynki w Japonii. I co za tym idzie? Walentynki w Japonii rzeczy się dzieją zupełnie inaczej. Zapewne jak to wiele osób wie, albo nie, w Japonii to jest zupełnie inaczej niż u nas. Bo w Japonii wygląda tak, że to nie facet zaprasza na walentynki, tylko jest tak, że to dziewczyna daje coś od siebie. Często walentynki są jakby częścią wyznawania miłości, są jakby różnego rodzaju takim jakby specjalnym świętem, gdzie dziewczyna może jakby wyjść naprzód i na przykład powiedzieć facetowi, że go kocha, że go tam lubi, czy na przykład napisze list do niego, walentynki, no i schowa mu do na przykład szafki z butami, tak robią w szkołach, czy na przykład temu list miłosny, żeby się spotkali później po szkole. No i wyznają sobie właśnie w taki sposób uczucia właśnie. Są różnego rodzaju te czekoladki, bo na przykład można iść i kupić czekoladki sobie w sklepie. Można sobie wybrać naprawdę wiele różnych rodzajów. Jest z czego wybierać, każdy to robi i naprawdę wiele osób to właśnie kupuje. Można też je właśnie zrobić ręcznie robione czekoladki. Oczywiście mają jakby większe znaczenie, jeżeli komuś chcecie coś dać. Tak, na przykład ja od Mikasa dostałem tiramisu, które było ręcznie robione. Również dostałem od mamy Mikasa czekoladki, po prostu kupne takie, ponieważ tak się daje, tak? Także jest różnych typów tych czekoladków, jakie możecie dać, w zależności od tego, komu właśnie je dajecie. Dlatego, tak jak wspomniałem, jest rodzaj tak, dajecie komuś, bo kogoś lubicie. No to jest oczywiście najładniejsze jakby powiedzenie, że kogoś tam kochacie, czy po prostu kogoś lubicie i chcecie z nim nawiązać jakąś lepszą współpracę. Również jest taki rodzaj, które są to czekoladki, które po prostu dajecie, ponieważ wypada. Tak, czyli tak jak to u nas zaprasza się 10. ciotkę na wesele, bo wypada, bo tak jak ktoś powie. Tak również to dzieje właśnie w Japonii, zwłaszcza na przykład w firmach. Walentynki kobiety dają praktycznie czekoladki wszystkim, żeby nikt nie czuł się, prawda, urażony, czy żeby powiedział, że nie dostał. そうだから日本の高校生中学生は厳しいかな高校生の人とかは女の子とかはチョコバーにいっぱいチョコレートを作ってそれをクラスの全員に配ったりする Ale dlaczego tak wyglądają tutaj tak to w Japonii? Zostało to zrobione, ponieważ żeby sprzedawać czekoladę, żeby podnieść jakby ilość sprzedanej czekolady w całej Japonii, dlatego właśnie powiedzieli tak, że to kobiety muszą dawać facetowi czekoladki, żeby ta czekolada się sprzedawała, żeby sprzedawały się różnego rodzaju jakby związane z walentynkami też rzeczy, ale najbardziej właśnie chodzi o czekoladę i jakby rzeczy, które ozdabiają te czekoladki, pudełeczka, wszystko. Także jest to zrobione po to, żeby napędzić oczywiście sprzedaż czekolady. No cóż, kapitalizm pełną ręką. Ogólnie od tam 1950 roku się tak zaczęło właśnie w Japonii, że jakby to jest to dzień, kiedy to kobieta może dać coś facetowi, kiedy to jakby podoba ci się facet i on, nie wiem, no, nie rozumie nic, tak? Nie łapie w ogóle żadnego tego, co chcą przekazać. No i takie walentynki dajesz mu czekoladkę, żeby wyrazić swoje uczucia do niego. Teraz Mikasa mówi, że to zaczęło się od jakby Japan, był taki magazyn, gdzie właśnie oni zamieścili tam reklamę, która mówiła, że jeżeli walentynki, no to daj czekoladę, tak? No i od tego właśnie zaczęło się to napędzać, wszyscy zaczęli właśnie sobie kupować czekoladki, robić czekoladki. No i to zaczął się problem z tym, komu dać, komu nie dawać, jak to zrobić, jak nie zrobić. No i właśnie tak to tutaj wygląda. Tak więc teraz we wszystkich sklepach naprawdę są czekoladki, są różnego rodzaju torciki, jakieś inne duperele, jak również potrzebne składniki, żeby zrobić czekoladki. Poza tym idzie naprawdę wszyscy wszystko kupują, dziewczyny muszą dać walentynki, no bo jak to, że nie dadzą.
no bo wtedy nie wiecie, tak jakby później się patrzy źle na nie, że oni, że nie dała, że to, że tam, to jest jakby taka presja już od społeczeństwa odnośnie właśnie tych czekoladek w walentynki. No teraz Mikazy mówi, że jakby w podstawówce jest to zakazane. Jest wiele miejsc po prostu, w których nie wolno robić takich rzeczy, gdzie się właśnie daje komuś czekoladki ze względu nie wiem jakich. Ale często jest tak, że chce się komuś dać, to robicie je i później po szkole idziecie do tego domu, do domu tej osoby, no i robicie ping-pong, on ktoś wam otwiera, no i wtedy dajecie właśnie te czekoladki, które tak pięknie zrobiliście właśnie dla tej osoby, żeby pokazać swoje uczucia, prawda? Tak. No i powiedzmy, że okej, ja dostaję czekoladkę od Mikaze i załóżmy walentynki nie robimy nic, jeżeli jesteśmy w Japonii, ja jestem Japończykiem, on jest Japonką, w takim razie nie robimy nic, ja dostaję od niej czekoladki, możemy iść na randkę, nie musimy. Niemniej jednak u nas jest zupełnie inaczej, prawda? Się tam kwiaty daje, czekoladki również się daje, tak? Ale jedzie się na randkę, spędzać czas razem, to jest właśnie takie. U nas też w pewnym momencie jest to taki sposób, żeby wyrazić swoje uczucia, żeby zapytać się kogoś, czy nie zostaniesz moją walentynką, prawda? Czy nie pójdziemy gdzieś tam do kina. Niemniej jednak w Japonii jest tak, żeby później za miesiąc, czyli 14 marca, jest coś takiego, co się nazywa białym dniem White Day. No i wtedy wszyscy mężczyźni, którzy dostają czekoladki, muszą oddać tą przysługę właśnie. Czyli jeżeli ja na przykład dostałem od Mikazy czekoladki, teraz ja za miesiąc powinienem też dać Mikazy jakieś czekoladki. Żeby się nie czuła jakby samotna, że jej uczucie nie zostało prawda, wzajemnione, no albo po prostu to, że ktoś musiał dać, tak więc dał. Jeżeli wam dał, to wy też musicie dać. Dobra, kolejna fajna sprawa, którą właśnie dowiedziałem od Mikazy. Załóżmy, że jesteście sobie w liceum, no i co wtedy? Dostajecie czekoladki, przyjmujecie je oczywiście i tak dalej. No ale co? No niektórzy nie wiedzą, co dalej zrobić. Tak więc jeżeli facet dostaje czekoladki od dziewczyny, która również mu się podoba, ma miesiąc na to, żeby się zastanowić, co z tym zrobić. Później przychodzi White Day, tak, czy ten biały dzień, gdzie oddajesz tą przysługę. Jeżeli facet odda dziewczynie czekoladki, jakieś właśnie, od której dostał czekoladę, znaczy, że ją też ją kocha, no i wtedy mogą być parą i mogą się później już skipnąć bez problemu. Niemniej jednak trochę głupia sprawa, że trzeba czekać miesiąc na odpowiedź kogoś. Niezbyt dobry to system jest. No wiesz, pomimo tego, że czekoladki daje się innej osobie, to jest też tak właśnie zrobione. Ludzie tak robią właśnie, że kupują czekoladki też dla siebie. Jeżeli nie macie chłopaka, ani dziewczyny, nie macie kogo dostać czekoladek, no to kupujcie sobie sami. To się właśnie dorosłe walentynki nazywa, tak, albo walentynki dla singlów. Niemniej jednak jest to właśnie zrobione tak, że jest taki dzień, gdzie wszyscy kupują te czekoladki w te walentynki, no tak więc jak wszyscy kupują, to ja też sobie jakąś dobrą, drogą czekoladę kupię. Tak właśnie w Japonii są takie osoby, które również tak robią. Tak, to było na tyle, jeżeli chodzi o walentynki w Japonii. Bardzo również tak zakochanych w święto. Wspaniałe sprawy. Niemniej jednak podoba mi się to, jak jest to zrobione u nas, że możemy iść we dwójkę. ぜひバレンタインデーにみんなも日本にチョコ買いに来てね。 Tak, kupcie czekoladki w Japonii, jak będziecie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękujemy. Tak, widzimy się w kolejnym. Dzięki, cześć.